Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Wydaje mi się, że każdy z nas w jakimś tam okresie życia słyszał pojęcia stres pozytywny i stres negatywny. Że stresem pozytywnym przykładowo będzie wysiłek fizyczny, a stresem negatywnym może być pokłócenie się z małżonkiem, czy na przykład bura od szefa w robocie. I moim zdaniem, i mówiłem to już w wielu filmikach, natomiast chciałbym to dokładnie omówić, to jest jedna z największych bzdur w takiej, nie wiem jak to nazywać, medycynie powszechnie rozumianej, mainstreamowej, z prostego powodu, ponieważ organizm nie ma absolutnie żadnego mechanizmu rozróżniania rodzajów stresu. Dosyć często na kanale mówiłem, że organizm nie jest debilem, w tym przypadku organizm jest absolutnym debilem, to znaczy dla niego każdy stresor jest po prostu stresorem. Innymi słowy, jeśli każdy stresor jest stresorem, to tak naprawdę to, co będzie nas interesowało, żeby optymalizować nasze życie, to jest kontrola ilości stresorów oraz ich natężenia. I o tym chciałbym porozmawiać w filmiku. Czyli omówimy sobie, jakie są rodzaje stresorów, jak odbieramy różnego rodzaju stresory, czyli jakie stresory będą powodować jaką reakcję, oraz omówimy sobie trochę badań pokazujących właśnie dokładnie to, co powiedziałem, że organizm w żaden sposób nie rozróżnia rodzajów stresorów. Jeśli będziemy nakładać różnego rodzaju stresory na siebie, to w pewnym momencie po prostu to natężenie stresu i wszystkie negatywne skutki z tym związane będą bardzo wysokie. Jedną z takich anegdotek, które absolutnie od początku chodziły mi po głowie, jak stwierdziłem, że nagram filmik na ten temat, jest jedna z pań, która jest, wydaje mi się, stałą słuchaczką, która w momencie, w którym opisywałem właśnie ten mechanizm, że organizm nie rozróżnia rodzaju stresów, opisała sytuację, którą sama przeżyła i na tamten moment nie była w stanie zrozumieć, dlaczego ta sytuacja nastąpiła. A o co chodziło? W tym momencie życia akurat ta pani była dosyć mocno zestresowana i przeczytała gdzieś, że fajnie by było robić poranne zimne prysznice. Prawda? Może nie każdy wie, ale wiele osób próbowało robić poranne zimne prysznice i na pewno daje to bardzo wielu osobom powera. I ona też stwierdziła, że jeśli to jest takie dobre, to powinnam to zrobić. I po pierwszym prysznicu, który sobie zrobiła, dostała ataku paniki. I jeszcze raz, długi czas nie potrafiła zrozumieć, dlaczego po prostu prysznic miałby wyzwolić atak paniki. No i właśnie do tego sobie dojdziemy w tym filmiku. Jeszcze raz, organizm nie rozróżnia rodzajów stresu i tym samym różnego rodzaju stresory mogą się kumulować i wywoływać negatywne efekty, a w mniejszym natężeniu pozytywne. Zacznijmy od klasyfikacji, czyli jakiego rodzaju stresory czy rodzaje stresu wyróżniamy. I jeszcze muszę zaznaczyć, to jest taka klasyfikacja, którą ja sobie stworzyłem na podstawie różnych źródeł, więc jeszcze raz, to jest moja klasyfikacja. Można napotkać trochę inne klasyfikacje, może gdzieś tam na końcu tej mojej klasyfikacji wspomnę, jak jeszcze można inaczej je klasyfikować, ale wydaje mi się, że ta moja klasyfikacja powinna być wystarczająco dobra, jeśli nie po prostu bardzo dobra dla większości osób. Od czego zaczniemy? Pierwszym rodzajem stresorów są stresory fizyczne, albo możemy je nazwać mechanicznymi. Czyli innymi słowy, jeśli będziesz uprawiać, nie wiem, wytężony wysiłek fizyczny, może masz pracę, w której właśnie pracujesz fizycznie, doznałeś jakiejś kontuzji, to są wszystko takie stresory fizyczne albo mechaniczne. Druga kategoria stresorów to stresory chemiczne. I oczywiście pierwsza rzecz, która powinna nam przyjść do głowy, to różnego rodzaju używki. Alkohol, papierosy, narkotyki, również kawa, klasyki takie jak pestycydy, metale ciężkie, ale też dziesiątki różnego rodzaju toksycznych związków, które będą znajdowały się w tak naprawdę większości produktów, które kupujemy na co dzień, choćby w opakowaniach, w papierze toaletowym, nawet na paragonach. Oczywiście mowa o związkach takich jak ftalany, bisfenol A, PCB, a więc polichlorowane bifenyle, związki perfluorowane. Tego jest naprawdę mnóstwo. Z przyjemnością będą omawiać różnego rodzaju te związki, gdzie one się znajdują między innymi na kanale, ale znajdują się właśnie meble, różnego rodzaju poduszki. Absolutnie jest niemożliwym tak naprawdę uniknięcie tego w tych czasach. Te związki będą przenikać między innymi do kurzu domowego, więc chcąc nie chcąc mnóstwo różnego rodzaju tych związków będziemy wdychać. Ciężko od tego uciec, więc to są stresory chemiczne. Trzecia kategoria to są stresory środowiskowe. Tutaj przede wszystkim będziemy mówić o hałasie, będziemy mówić o wilgotności powietrza i również będziemy mówić o ilości zieleni. Wydaje mi się, że absolutnie nikogo nie zaskoczę, że kontakt z zielenią ma bardzo kojący wpływ na organizm, czyli różnego rodzaju. Jest mnóstwo tych badań, nie będę ich cytować, bo wydaje mi się, nie muszę nikogo specjalnie do tego przekonywać, że spacer na przykład w lecie, czy nie wiem, leżenie gdzieś tam na łonie przyrody
naprawdę jest w stanie znacząco obniżyć poziom stresu. Również tutaj niektóre kategoryzacje będą podawać temperaturę i oczywiście jest to część środowiska i z tym się zgadzam, natomiast ja temperaturę będę podawać jako osobny stresor. Co jeszcze będziemy mieli? Promieniowanie różnego rodzaju, czy tak naprawdę można powiedzieć światło, tak? I o jakim promieniowaniu mówimy? Będziemy mówić przede wszystkim o promieniowaniu UV, więc no oczywiście będzie to światło słoneczne, oczywiście ono jest bardziej złożone, nie będzie obejmować tylko promieni UV, natomiast oczywiście tych promieni UV to jest duża część spektrum światła słonecznego i to jest bardzo mocny stresor dla organizmu, bardzo łatwo będzie uszkadzać między innymi DNA, będzie powodować znaczne wyrzuty reaktywnych form tlenu, w tym wolnych rodników. Oczywiście będziemy mieć promieniowanie takie jak promieniowanie jonizujące, promieniowanie gamma, czyli Hulk miażdżyć, promieniowanie alfa, beta, promieniowanie elektromagnetyczne również w większym natężeniu i można powiedzieć, że promieniowanie cieplne, znowu ciepło będę wciskać do raczej innej kategorii. Idąc dalej, czwartą kategorią będą stresory biologiczne i będą to, można powiedzieć, najczęściej różnego rodzaju infekcje. W ostatnim filmiku, gdzie opisywałem różnego rodzaju przyczyny potencjalnie różnego rodzaju stanów chorobowych, jeśli ktoś nie wie, jak się zdiagnozować, to można powiedzieć, jest to taka ściągawka, która może to ułatwić i tam opisywałem te różnego rodzaju najeźdźców. I można powiedzieć, że ci najeźdźcy właśnie będą, czy większość tych najeźdźców będzie klasyfikowana jako stresory biologiczne, bo mowa tak naprawdę najczęściej o bakteriach, wirusach, to mogą być pasożyty i najczęściej te związki i oczywiście też infekcje, które będą wywoływać, są klasyfikowane jako stresory biologiczne. Idąc dalej, kategoria piąta to są stresory metaboliczne, dietetyczne, można mniej więcej to wrzucać do jednej kategorii, czyli innymi słowy kiepska dieta będzie bardzo takim znaczącym źródłem różnego rodzaju stanów zapalnych, będzie wytwarzać mnóstwo tych reaktywnych form tlenu, również form azotu, więc dieta, szczerze mówiąc, jest absolutną podstawą, stąd jakby zasłużenie będzie miało osobną kategorię, czyli jeszcze raz stresory metaboliczne, stresory dietetyczne. I tutaj też, żeby było jasne, pod tę kategorię jak najbardziej możemy podciągnąć posty. Większość osób myślę, że wie, że jestem olbrzymim fanem postów i uważam, że to jest zbawienna praktyka dla większości osób. I posty również właśnie możemy sobie wrzucać do tej kategorii. Idąc dalej, będziemy mieć stresory, które ja ogólnie nazywam stresorami emocjonalnymi. Niektóre kategoryzacje będą wrzucać się do worka stresory psychologiczne albo stresory psychologiczno-społeczne, ale wydaje mi się, że wszyscy będziemy wiedzieć, o czym mówimy. Są to konflikty głównie z innymi, ale też różnego rodzaju konflikty wewnętrzne. Czyli jeśli ja odczuwam jakiegoś rodzaju stres, to oczywiście będę wystawiony, czy jakiś, stres wywołany konfliktem wewnętrznym, że na przykład, nie wiem, jestem zawiedziony tym, jak mi idzie w życiu, może jestem zawiedziony tym, jakim człowiekiem jestem, to jest oczywiście jak najbardziej takie relevantne źródło stresu. Ale też, tak jak mówiłem, społeczne, różnego rodzaju też scysje po prostu, choćby z sąsiadami, wszystkie te rzeczy będą wrzucane do właśnie tego woreczka stresory emocjonalne. Żeby było śmiesznie, tutaj zrobię małą promocję. Wypuściłem właśnie kurs, jeśli kogoś interesuje, o jeden włos za daleko, w którym pokazuję, jak zatrzymywać, cofać łysienie androgenowe i nie tylko u pań i panów. I tam omawiam właśnie w tym kursie taką ciekawą rzecz, że często jakby stresory to tworzą różnego rodzaju błędne koła. Czyli jeśli zaczynam łysieć, a włosy to jest jakaś duża część, czy ważna część mojej tożsamości, to oczywiście będę odczuwać znaczącą ilość stresu. Ale uwaga, znacząca ilość stresu będzie w stanie znacząco pogorszyć stan włosów. Więc jestem tak naprawdę w takiej błędnej pętli, że brak włosów będzie wywoływać stres, ale jednocześnie ten stres będzie pogarszać stan moich włosów. Także często niestety, jeśli jesteśmy w takim zaklętym kole, jeden rodzaj stresu może powodować jeszcze więcej negatywnych skutków.
Idąc dalej, to były stresory psychologiczne i na końcu będziemy mieć, czy prawie na samym końcu będziemy mieć stresory termiczne. I tutaj będziemy mówić właśnie o cieple albo zimnie, czyli wszystkie różnego rodzaju rzeczy jak morsowanie, czy zimne prysznice, albo sauny, nieważne czy jakie to będą sauny, czy to będą fińskie, czy to będą na światło podczerwone, to są różnego rodzaju właśnie stresory cieplne. Również właśnie naświetlanie promieniowaniem podczerwonym, o którym mówiłem w tym filmiku, to jest absolutnie fantastyczne na naprawdę dziesiątki dolegliwości. Jest też stresorem, więc ja te stresory właśnie klasyfikuję jako stresory termiczne, ciepło-zimno. Warto je osobno dla mnie klasyfikować, bo wiele osób wtedy zaskoczy, że takie rzeczy jak właśnie morsowanie, czy takie rzeczy jak choćby sauny, to jest stresor i dlatego mogą potencjalnie pozytywnie, ale właśnie też negatywnie oddziaływać na nasze ciało. Ostatnią kategorią, którą uważam jest szalenie ważna, to jest brak snu. Brak snu, co ciekawe, w większości badań nie jest sam w sobie stresorem. Oczywiście, żeby było jasne, widziałem badania, które oczywiście pokazywało, że na przykład brak snu, czy ta deprywacja senna, szczególnie przez parę nocy, była stresorem, natomiast najczęściej jakby sam poziom stresu nie zwiększał się przy braku snu, ale uwaga, tutaj jest haczyk. Brak snu zwiększał podatność na innego rodzaju stresory. Czyli innymi słowy, nawet jeśli się nie wyspałeś i nie jest tak, że wstałeś po prostu i już jesteś zły na cały świat, ale byłeś w drodze do pracy i ktoś ci zajechał drogę i zwyczajnie byś nie zareagował, byś stwierdził, piernicza kretyn, prawda? To w tym momencie po prostu człowiek, co jest czerwony na twarzy i rzuca wiązanką, prawda, jakby szatan człowiekiem potrząsał. I tak to wygląda w przypadku właśnie deprywacji sennej. Najczęściej powinniśmy to traktować jako osobny stresor poniekąd, który po prostu zwiększa podatność na innego rodzaju stresory. Także bardzo ciekawe zjawisko, ale nawet tutaj są fantastyczne niuanse, bo to jest takie jedno z moich ulubionych badań, które widziałem, czy, że tak powiem, wersje tego badania w różnego rodzaju replikacjach w różnego rodzaju krajach, że na przykład owszem, kiedy małżonkowie śpią razem, to sen jest ogólnie, satysfakcja ze snu jest dużo większa niż kiedy śpi się samemu, częściej osiąga się głębokie fazy snu itd. No ogólnie fantastyczne rzeczy, ale w momencie, w którym śpisz z dzieckiem, to poziom stresu u takich rodziców się zwiększa. Jeśli rodzice śpią z więcej niż jednym dzieckiem, to poziom stresu, można powiedzieć, zwiększa się wręcz proporcjonalnie. Więc owszem, sen jest fajny, ale na przykład to nie jest tak, że tylko sen jest ważny. To jest pytanie właśnie, czy śpi się samemu, czy śpi się z kochaną osobą, czy dzieci są w to uwikłane, więc jak zawsze powtarzam, medycyna nie jest czarno-biała, jest po prostu tyle fantastycznych odcieni, które po prostu mogą wywoływać jakieś określone stany, czy to pozytywne, czy to negatywne. Okej, znamy już rodzaje stresorów, teraz warto podsumować i powtórzyć jeszcze jeden raz. Ciało absolutnie nie rozróżnia rodzajów stresorów. Jeśli będziemy mówić ewentualnie o tym stresie pozytywnym czy hormetycznym, uważam, że ta nazwa jest lepsza, czyli stres, czyli ilość stresu, to będzie powodować hormezę w organizmie, czyli innymi słowy, że niewielka ilość złego będzie w stanie podać pozytywne efekty, będzie w stanie przywrócić tą homeostazę, równowagę w organizmie. Więc dla organizmu tak naprawdę większość stresorów po prostu to są stresory, więc będzie nas interesowało przede wszystkim, jakie jest natężenie tych stresorów i ile jest tych stresorów. Tak? Czyli jeśli ktoś ma na przykład uporządkowane, jeśli ty masz uporządkowane na przykład życie rodzinne, jeśli masz świetną pracę i czujesz się usatysfakcjonowany życiem, jeśli jako taka osoba będziesz na przykład trenować fizycznie i będziesz sobie robić te zimne prysznice, czy kąpiele, czy cokolwiek takiego, wiesz co, na pewno to ci pomoże i będziesz się czuł lepiej, będziesz się czuł genialnie. Rośliny, całe mnóstwo roślin tak naprawdę przez aktywizację takiej ścieżki, która się nazywa NRF2, działają jako stresory chemiczne. Same warzywa są po prostu stresorami chemicznymi dla organizmu. Nie są absolutnie potrzebne, bo jeszcze raz, organizm może tak naprawdę powodować tą reakcję, czy wywoływać reakcję hormetyczną innymi stresorami. O tym będziemy mówić w osobnym filmiku, ale wydaje mi się, że jest to jakaś potencjalnie ciekawostka. Więc warto
Jeśli chodzi o taką, że tak pierwszą praktyczną konkluzję z tego filmiku, jeśli czujesz się ogólnie zestresowany i oczywiście możesz to poznać choćby po klasykach, masz podwyższone ciśnienie non-stop, masz podwyższony poziom cukru. Tak? Poziom cukru nie musi być podwyższony tylko dlatego, że ktoś ma kłopoty metaboliczne, może być jak najbardziej reakcją na katecholaminy, czyli te hormony stresu, adrenalina, noradrenalina. Oczywiście one dosyć krótko działają, więc najczęściej mówimy tutaj o roli kortyzolu w podbijaniu tego poziomu cukru. Tym samym, jeśli masz takie rzeczy jak właśnie ogólnie to uczucie napięcia, brak możliwości relaksacji, podwyższone ciśnienie, podwyższone stany zapalne, podwyższony poziom cukru, z czasem oczywiście to może prowadzić do różnego rodzaju kłopotów również autoimmunologicznych. Jeśli odczuwasz takie rzeczy, to warto po prostu zrobić sobie ocenę. Czy nie jest tak przypadkiem, że w twoim życiu tych stresorów jest tyle, że organizm nie daje sobie z tym rady. Jeśli na przykład masz absolutnie przesrane w tym momencie w pracy, jeśli masz nieułożone życie po prostu rodzinne, nie wiem, może właśnie są jakieś scysje z partnerem, partnerką, małżonką, małżonkiem, to nie warto, uważam, absolutnie dodawać sobie innych stresorów, czyli na przykład, nie wiem, biegać 5 razy w tygodniu po 10 km, walić saunę 5 razy w tygodniu. I oczywiście potem człowiek jest zestresowany i wali jeszcze alkohol. To wszystko po prostu będzie się kumulować i po prostu może człowieka zjeść. Im dłużej to będzie trwało, tym oczywiście większe efekty będzie to wywoływać. I żeby było jasne, to nie jest jakiś taki wymysł voodoo, czy nie wziąłem tego wszystkiego z czapy, to jest znane w medycynie od dawna. I to nazywa się obciążeniem alostatycznym. Obciążenie alostatyczne możemy rozumieć jako całość, suma różnego rodzaju stresorów i konsekwencje, które one powodują. Więc oczywiście w momencie, w którym, że tak powiem, ilość tych stresorów nie będzie duża, to będziemy mówić, że to obciążenie alostatyczne jest po prostu niskie. Natomiast w momencie, w którym suma tych stresorów lub ich intensywność będzie bardzo wysokie, możemy mówić o przeciążeniu alostatycznym. I alostaza, można powiedzieć, będzie poniekąd częścią homeostazy. Czyli jeszcze raz, homeostaza to jest ten ciało równowagi w organizmie, że wszystko jest w porządku. Czyli zawsze mówię, najlepiej homeostazę rozumieć, że jesteśmy jak bańka wstańka. Ktoś nas walnie w mordę, na przykład właśnie mamy jakąś kłótnię, napijemy się po prostu na imprezie, czy coś po prostu zrobimy głupiego dla naszego ciała, to po prostu tak długo jak po prostu, że tak powiem, człowiek jest ogarnięty w większości dziedzinach życia, to po prostu owszem, dostał w gębę, wracamy po prostu do pionu. Więc alostaza, można powiedzieć, poprzez, jeszcze raz jakby suma, to jest konsekwencje tego, jak działają różnego rodzaju stresory, i chroniczne, i ostre, czyli ostre takie, które występują rzadko, jednorazowo najczęściej, albo przynajmniej krótki czas, to alostaza jest po prostu mechanizmem, który będzie regulować homeostazę. Kolejną ciekawostką, ale wydaje mi się też rzeczą absolutnie logiczną, jest to, że nasze reakcje na dany stresor są mocno indywidualne. Są bardzo mocno indywidualne. To znaczy, że nie każda osoba będzie reagować w identyczny sposób na dany stresor. Czemu? Ponieważ jesteśmy tak naprawdę sumą różnego rodzaju czynników, takich jak na przykład nasze wychowanie, jak wyglądało nasze dzieciństwo, w jakim kraju się odbywało, czy mamy wykształcenie, czy po prostu może nie chodziliśmy do szkoły. Wszystko to absolutnie będzie wpływać na to po prostu, co odczuwamy jako stresor. Kolejnym ważnym mechanizmem jest tutaj, który będzie właśnie, może być wpływać na to, czy coś będzie dla nas stresorem, czy nie, jest habituacja, o której mówiłem wielokrotnie na kanale. To znaczy, że wielokrotna ekspozycja, czy powtarzalna ekspozycja na dany bodziec, na dany czynnik powoduje z czasem coraz mniejszą reakcję. Innymi słowy, jeśli powiedzmy ktoś znalazł jakąś ciekawą stronę internetową i zaczyna czytać tam artykuły, to na początku może wydawać się to fascynujące, natomiast każde kolejne wejście na tą stronę będzie wywoływać po prostu takie, no nie jest to aż takie ciekawe. Tak, to samo się dzieje choćby z serialami. Możemy zacząć oglądać serial i się świetnie bawimy, a po 40 minutach jest nagle I tak działa habituacja, czyli innymi słowy, to, co jest straszne na początku, może przestać być straszne po prostu przez to, że będziemy mieć ekspozycję właśnie na ten bodziec wielokrotnie. Ja jestem świetnym przykładem, jeśli chodzi o YouTube. Jeśli ktoś chce, może cofnąć się do pierwszego filmiku, który nazywał się Zapomnij o całkowitym cholesterolu i LDL, gdzie omawiałem 3 takie nowoczesne markery do mierzenia ryzyka występowania chorób układu sercowo-naczyniowego.
Ja czasami jak wracam, bo ktoś tam puści jakiś komentarz pod tym filmikiem i widzę siebie, to jestem absolutnie przerażony i pamiętam, że jak nagrywałem ten filmik, to po prostu myślałem, że się sfajdam ze strachu najzwyczajniej w świecie. Czemu? Nie wiem. Po prostu to jest, z mojej perspektywy teraz, to jest siadam, nagrywam, wiem, że mówię już do innych, czuję się z tym relatywnie komfortowo, natomiast zajęło to parędziesiąt filmików. Czyli innymi słowy, właśnie powtarzalna ekspozycja na dany bodziec zmniejszyła mój poziom stresu. Ale nawet też było takie badanie, w którym mierzono poziom stresu podczas takiej fałszywej, sztucznej, próbnej rozmowy kwalifikacyjnej i okazało się, że poziom ten stresu był mniejszy niż w momencie, w którym dane osoby musiały publicznie tańczyć. Ale teraz, czy to będzie prawdziwe dla tańcerzy? No oczywiście, że nie. I o to chodzi. Każdy z nas jest, bym powiedział, taką fascynującą, indywidualną mieszanką tego, jak będziemy reagować na różnego rodzaju stresory. Także o tym trzeba pamiętać. To nie jest tak, że zawsze każdy stresor będzie koniecznie negatywny, to będzie najzwyczajniej w świecie zależało od tego, czy już jesteśmy z nim między innymi obyci, czy nie, czy robimy go, czy jesteśmy narażeni na taki stresor po raz pierwszy, czy po prostu po raz kolejny. Warto również wspomnieć o czymś, co mnie fascynuje od lat, mianowicie jak nasza genetyka łamane przez nasze wychowywanie, czy środowisko, w którym się wychowujemy, będzie wpływać na to, jak będziemy odczuwać stres. Ja mówiłem już parę razy na kanale, bo wydaje mi się, że warto o takich rzeczach mówić. Ja jestem DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika. U mnie w domu ojciec mnóstwo pił, był niesamowicie agresywny i teraz jak zachowują się dzieci w takich, bym powiedział, patologicznych domach? One dorastają i będzie to równie prawdziwe, jeśli po prostu kobieta, która była w ciąży, będzie narażona na znaczne rodzaje stresu, kiedy jest z takim partnerem. Mają nadaktywną, czy bardzo reaktywną oś, która się nazywa HPA. I te HPA to jest skrót od Pituitary, Hypothalamus i Adrenals, czyli mamy nadnercza, mamy podwzgórze i mamy przysadkę mózgową. I ta sieć to jest sieć, która będzie, można powiedzieć, reagować na różnego rodzaju właśnie stresory. I co jest ciekawe, u takich osób, które były wychowywane w różnego rodzaju patologicznych, pełnych właśnie nie tyle przemocy, bo to nie musi być tylko przemoc, ale stresu domostwach, będzie tak, że te dzieci będą dorastały właśnie z nadreaktywną siecią HPA, czyli innymi słowy, rzeczy, które nie będą stresować przeciętną osobę, mogą osoby takie jak ja mocno zestresować. Da się to wyćwiczyć, da się uodpornić na ten stres, ale żeby było jasne, osoby takie będą reagować na ten stres dużo, dużo bardziej. Nie tak dawno miałem dosłownie chyba dwa dni temu rozmowę z jedną z pań, która uczy niemieckiego. Mówiła, że jej znajomy też jest DDA i w pewnym momencie gdzieś tam szedł sobie ulicą i dostał ataku paniki. I on był zdziwiony, że to się wzięło znikąd. Ja właśnie tłumaczyłem, że oczywiście ja nie znam sytuacji, nie mogłem porozmawiać z tą osobą, natomiast to nie jest tak, że ta sytuacja wzięła się znikąd. Często jest tak, że właśnie kumulacja różnego rodzaju stresorów w pewnym momencie jest na tyle duża, że człowiek może pęknąć, czyli może dostać jakiegoś ataku paniki, może mieć stany lękowe w różnego rodzaju dziwnych miejscach. To nie jest tak, że musi wydarzyć się coś, musi być jakieś pojedyncze wydarzenie, incydent, który przechyli tą szalę. Po prostu w pewnym momencie ta kumulacja może złamać człowieka jak zapałkę. Więc to jest o tyle ważne, że właśnie jeśli ty jesteś też osobą, która, że tak powiem, miała takie dzieciństwo, albo po prostu, które zauważasz u siebie taką nadreaktywność, to właśnie trzeba pamiętać, że u siebie trzeba ten rodzaj stresorów i ich intensywność mierzyć troszeczkę jednak inaczej. Że raczej takie osoby jak my mogą trochę mniej wziąć na swoje barki, bo w przeciwnym razie po prostu bardzo szybko stają się przeciążone. Notabene przypomniało mi się jeszcze jakieś badanie, które lata temu czytałem, gdzie mierzono reakcje introwertyków i ekstrawertyków na spożywanie soku z cebuli. Okazało się, że na przykład introwertycy dużo bardziej się silnili po spożyciu soku z cytryny niż ekstrawertycy. Taka mini ciekawostka. Ale wracając właśnie do tych stresorów, trzeba pamiętać, że jeszcze raz mówimy o sumie, ale też intensywności stresorów. To znaczy wystarczy jeden stresor, który jest intensywny, żeby nas załatwić. Nie trzeba daleko szukać sport. Tak? Jeśli ktoś jest maniakiem, nieważny, siłowni, biegów, czegokolwiek, sam sport może być na tyle mocnym po prostu stresorem, że będzie doprowadzać do bardzo negatywnych zmian w organizmie. I jaki jest tutaj przykład? Dla mnie jeden z najlepszych jest tak zwana triada sportsmenek.
Czyli ten moment, w którym oczywiście tam jest więcej tych efektów ubocznych, ale moment, w którym po prostu sportsmenki będą, osoby, które bardzo intensywnie uprawiają sport, będą cierpiały na zaburzenia menstruacyjne, niski poziom energii, zaburzenia, czyli niską gęstość kośćca, ale też mogą występować różnego rodzaju inne kłopoty, właśnie od tracy wypadania włosów, mogą różnego rodzaju kłopoty z układem pokarmowym występować. I tutaj, jak widzimy, wystarczy zaledwie jeden negatywny bodziec. Oczywiście to samo będzie tyczyć się klasyków jak alkohol. Tak? Jeśli ktoś będzie po prostu często dużo pić, nie trzeba innych stresorów, żeby po prostu człowieka taki nawyk czy uzależnienie załatwiło. Więc właśnie musimy pamiętać jeszcze raz, nie sama ilość stresorów, ale również ich intensywność. Jeden duży stresor to jest czasami wystarczający jeszcze raz, żeby wywołał negatywne skutki. I musimy to wziąć pod uwagę, że tak powiem, jeśli będziemy starać się mierzyć właśnie potencjalnie gdzieś tam w głowie konsekwencje tego, jak te stresory, które występują w naszym życiu, jaki efekt będą na nas miały. Przejdziemy sobie na szybko przez dwa badania, żeby pokazać, że wszystkie te zjawiska, o których mówione, są w pełni mierzalne i oczywiście występują w badaniach. W pierwszym badaniu mierzono, jaka będzie odpowiedź stresowa osób, które są odpowiednio wystawione na obciążenie fizyczne, lekkie albo mocne oraz konflikt taki społeczny w postaci osoby, która albo zachowuje się spokojnie wobec osoby badanej, albo jest agresywna. I kiedy mierzono te dwa rodzaje stresów osobno, to okazywało się, że ta osoba agresywna była większym stresorem niż duże obciążenie fizyczne, ale co już nie zaskakujące, mam nadzieję, po tym, co powiedziałem, połączenie tych stresorów, czyli mocne obciążenie fizyczne i dalej następnie konfrontacja z agresywną osobą, powodowały większy poziom stresu niż którykolwiek z tych kategorii z osobna. I tutaj jeszcze warto wspomnieć, że poziom stresu mierzono, jeśli chodzi o hormonalną stronę, badając poziom kortyzolu we krwi, natomiast jeśli chodzi o pracę autonomicznego układu nerwowego, to mierzono go poprzez mierzenie zmienności rytmu bicia serca oraz aktywność tak zwana elektrodermalna. W innym badaniu z kolei mierzono, tak naprawdę to badanie to była metaanaliza, i w 19 badanych badaniach sprawdzano, jak różnego rodzaju tak zwane background stressors, to są takie stresory, które występują w tle i najczęściej są to mieszanki tych stresorów, o których mówiłem, czyli to może być światło, to może być hałas, jak te stresory będą wpływać na odczuwanie ostrego stresu, czyli innymi słowy znowu, jak stresory na siebie nachodzą i tutaj znowu w ponad połowie badań, w tych paru badań, których nie znaleziono jakby powiązania, było parę takich kłopotów z designem, ale to jest może na inny filmik. Okazało się, że oczywiście te stresory występujące w tle zwiększały ogólną ilość odczuwanego stresu i psychicznie, czyli tak jak badani sami to meldowali, jak i również w pomiarach. Mam nadzieję, że filmik się spodobał i wyciągniesz tego mnóstwo, bo dla mnie takim naprawdę głównym przesłaniem tego filmiku jest właśnie, jeśli zrozumiesz, jak działa twoje ciało, ktoś to ładnie nazwał w którymś z komentarzy, że jest to instrukcja obsługi człowieka. Właśnie jeśli nauczysz się, jak siebie obsługiwać, to będzie ci łatwiej żyć i będzie łatwiej rozróżniać różnego rodzaju głupotki, czyli co jest rzeczywiste w tym, co mówią inni, a co nie. I tutaj właśnie pamiętaj, to nie jest tak, że wszystko jest dla ciebie super, że na przykład, nie wiem, morsowanie musi być dla ciebie super, że sauna musi być dla ciebie super, że wysiłek fizyczny musi być dla ciebie super, może być dużym obciążeniem. Którakolwiek z tych rzeczy, o których sobie mówiliśmy, jeśli chodzi o stresory, może być fajna, na przykład jeszcze raz w niskim natężeniu, albo kiedy tych stresorów nie jest dużo, a większe po prostu cię zajedzie. Tak, nawet posty, moje ukochane posty, one są fantastyczne, ale co jeśli ktoś będzie przyginać, co jeśli ktoś jest chudy i pójdzie, nie wiem, na 10-dniowy post? To jest olbrzymi stres dla organizmu. Nie ma w tym dużo pozytywnych rzeczy, jeśli ktoś już jest chudy, więc trzeba o tym pamiętać. Mam nadzieję, że ten film pomoże ci, będzie służyć jako taki kompas drogowskaz w tych wszystkich, że tak powiem, innych radach, które usłyszysz. Dzięki piękne za wysłanie odcinka. Jak zawsze pytanka, wątpliwości wrzucać do komentarzy. Pozwolę sobie jeszcze raz zareklamować swój nowy kurs, czyli o jeden włos za daleko, czyli między innymi jak wycofywać, zatrzymywać i zapobiegać, jeśli ktoś jest młody, łysieniu androgenowemu i nie tylko. Pokazuję również, jak zagęszczać choćby zarost na twarzy panom, którzy mają ten dosyć
trzadki zaros. Jest tam mnóstwo rzeczy, również opisuję, jaka dieta będzie służyć zdrowiu metabolicznemu, jak badać zdrowie metaboliczne. Jest tego naprawdę tam mnóstwo, jest to bardzo duży kurs. Jak zawsze polecam swój kurs również Experts Incubator, czyli jak uczyć się samodzielnie od A do Z, oraz Vocabulary Labs, czyli jak samodzielnie uczyć się języków od A do Z. Linki znajdują się w opisie i można tam poczytać. Wszystkie kursy są pod moją opieką merytoryczną oczywiście i mają gwarancję, jeśli ktoś chce spróbować. Co jeszcze? Wszystkie badania będą znajdować się w opisie, również jeśli interesują Cię właśnie zagadnienia pamięciowe, językowe, analiza badań. Jeśli rozwiniesz sobie opis, to dodatkowo będziesz mieć link do mojego newslettera, gdzie piszę artykuły i publikuję i wysyłam powiadomienia o tych artykułach, jeśli kogoś interesują te tematy. Co dalej? 3 piosenki rockowe w pierwszym przypiętym komentarzu, żeby mi spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. I jeśli interesuje Cię nauczenie się tych informacji, wszystko to, o czym mówiłem w tym filmiku i zrobienie tego szybko, to polecam zostanie patronem w kanału, link również jest w opisie i patroni mogą ściągnąć gotowe fiszki ze wszystkimi informacjami, które podaję w danym filmiku, czyli w tym filmiku i paru 10 ostatnim i można je ściągnąć i szybko zacząć je przyswajać. Szczególnie polecam oczywiście osobom, które są z branży, jak to się mówi, ogólnomedycznej. I oczywiście jest tam forum, jeśli ktoś ma jakieś pytanie, chciałby mi zadać takie pytanie, a nie uzyskał odpowiedzi w komentarzu, po prostu tych pytań jest zbyt dużo, często na YouTubie, to również można to rozważyć. Dzięki piękne za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w następnym już za parę dni.